Cześć, witam. Dzisiaj forma, której dawno już nie realizowałem. Pokażę Wam, jak karmię swoje ryby, a przy okazji omówię, co tutaj się pozmieniało, co tu się w ogóle dzieje w tym Fishroomie. Była prośba też o update tego małego zbiorniczka kostki. Pokażę ją dzisiaj oczywiście, ale oprócz tego zrobię dziś pod wieczór no taki, powiedzmy, do 10 minut update'ik, jak ta kostka się rozwija i co w niej będzie. A dzisiaj sobie tylko tak po prostu przelecimy szybciutko. Ja już myślę, że to i tak zajmie około 40 minut. No, może uda mi się w pół godziny zmieścić. No cóż, to możemy zaczynać. Pierwsza rzecz, którą chciałem Wam pokazać. Tutaj wcześniej miałem szczupieńczyki Duboi albo Dybua. W każdym razie Epiplatys duboisi. No niestety ryby nie rozmnożyły mi się, zostały mi tylko 2 samce. No i one idą do góry tam, do paludarium. Natomiast tutaj zrobiłem upgrade zbiornika. Dosypałem, usunąłem podłoże aktywne, które tutaj było. Nasypałem żwirek. Podniosłem GH, KH. No i wpuściłem moje Tampico tutaj. Cyphophoros variatus Tampico. No nie chciałem się rozmnażać. Jednak towarzystwo limki garbatki powoduje, że no, na rybek nie ma szans za bardzo tych Tampico. One są strasznie dupowate. Powinny być same. No i myślę, że tutaj uda się bez problemu je rozmnożyć. Są tutaj od 3 dni zaledwie, także mają czas na rozmnażanie. Myślę, że warunki są odpowiednie. Tak obecnie wygląda zbiornik dla Tampico. Niewiele tu zmieniłem, odesłałem tylko, tak jak wspomniałem, podłoże aktywne. No i nasypałem żwirek. Rośliny zostawiłem tak, gdzie są, troszkę je cofnąłem do tyłu. Myślę, że całkiem fajnie to będzie wyglądać. Ryby mają miejsce gdzie się schować, na rybek też. No i dość fajnie to, wydaje mi się, wygląda. Tak to zrobiłem. Zobaczymy, czy ten aponogeton będzie mi tutaj rósł przy twardszej wodzie. Jak nie, no to przeniosę go do propowczykowców, znaczy no, do szczupieńczyków, piętro niżej. Tych tutaj. Jest miejsce na tą roślinę. No, Tampico naprawdę świetnie się tutaj prezentują. Pozostała mi grupa 7 ryb. 3 samce i 4 samice. No i zobaczymy. Trochę przekombinowałem z tymi rybami, bo niepotrzebnie dawałem je najpierw do tych dużych limek Perugii, no a później przełożyłem je do Nigro fasciata, czyli do limki garbatki, ale niestety nie są w stanie wygrać w konkurencji z narybkiem tych limek. No i limki odpędzają dorosłe od jedzenia. Te ryby trzeba trzymać jednak samemu. Popełniłem wielki błąd, że je dałem do ogólnego z innymi żyworodnymi. No ale teraz już mają swój zbiornik. Tak jak wspomniałem i wspominam to bardzo często, zamierzam całkiem się specjalizować w rybach żyworodnych. No i stopniowo, jak będą mi się wykruszać karpieńcowate, no to będę zastępował je żyworodnymi. Tak jest mi prościej. Chciałbym w przyszłym roku pojechać do Norwegii z kolegami na mały urbex, że tak powiem, po bunkrach i tak dalej. No i ktoś musi się opiekować moimi zwierzętami.
Tak więc muszę uprościć obsługę zbiorników i karmienie. Do ryb żyworodnych nie będę potrzebował też wody RO. To mi uprości wszystko. Na pewno trochę jeszcze będę potrzebował do moich lorek, do innych ryb, ale no teraz osiągnąłem jakby kres mojej instalacji. No i zawsze mi tej wody brakuje, albo do jednego, albo do drugiego zbiornika. Zmniejszając liczbę tych zbiorników, gdzie jest wymagana woda RO, no będzie mi dużo prościej. Zauważyłem takie kolorystyczne mutacje u tych ryb. Nie wszystkie ryby mają pełny ten pasek. Zobaczymy, czy to z wiekiem się zmieni. Jedna była taka właśnie, że ma jeden bok fajny, chyba to jest ta, tutaj samica, a z drugiej strony ma taki niepełny ten pasek. O, nie, to ta tutaj. Ta ma taką kropkę. No, ale forma jest forma. Jak widzicie, zbiornik po upgrade'zie całkiem według mnie nieźle się prezentuje. Zobaczymy za miesiąc, jak on będzie sobie przędł, ale myślę, że wszystko będzie dobrze. Pod te wszystkie rotale, szczególnie pod te takie ładnie wybarwione, wsadziłem kulki z laterytu. No i myślę, że powinny ładnie wszystkie tutaj rosnąć. Póki co wygląda to nieźle. Zobaczymy, co dalej. No ale widać, że no świeżo jest, prawda? Musi dziczeć troszeczkę. Drugi baniak, który chciałem pokazać, to właśnie upgrade kostki, którą zakładałem. Z rzeczy, które się zadziały, no to było troszeczkę glonów na początku, przez chwilę. Musiałem usunąć mech Fistidens, który miałem u góry, bo nie spodobało mu się jednak to natężenie światła. A szczegóły zaraz zobaczycie. Zobaczmy sobie baniak z bliska. No, jak widać, wszędzie całkiem nieźle. Znaczy tak według mnie oczywiście. To znaczy nie ma jakiejś totalnej inwazji glonów. Tak jak wspomniałem, musiałem ten Fistidens, czyli to jest to tutaj takie małe, zaraz tutaj zbliżę. Musiałem dać niżej, za dużo miał światła. No i zaczął się pokrywać glonami nitkowatymi. Więc usunąłem go tam z góry, dałem go niżej. Jak widać, zaczyna rosnąć. Pojawiają się takie szczyty jaśniejsze. To świadczy o tym, że no, plecha się rozrasta. Tutaj jest druga plecha. Ciało tego mchu, czyli cały taki mech, ten zwitek, no to jest jego tak zwana plecha, tak się na to mówi. A tutaj drugi mech, jemu bardziej odpowiada taka duża ilość światła. On żyje w strumieniach. Fontanalus antipretica, ten poniżej to jest Fistidens fontanalus. No dopiero będzie ładny kiedyś. A ten już się zaczyna robić ładny. Fontanalus antipretica, czyli mech zdrojek. On lubi dużo światła. No i wytrzymuje twardszą wodę niż ten Fontanalus. Zastanawiałem się, czy zaskoczy. Jak widać, powoli zaczyna rosnąć. Tak jak wspominałem, przy zakładaniu tego baniaczka wszystko ma rosnąć bardzo powoli. Tutaj ta pelia, która jest, sama się osadziła. Fajnie, cieszy mnie to. Powinna dobrze wyglądać tutaj u góry, jak się rozrośnie. Są jakieś takie glonki, które były razem z tym korzeniem, które przyniosłem, ale jak widać, one coś nie podoba im się, obumierają. Tak akurat szkoda, bo przypominały taki zamrz, taką bardzo cienką, fajną szczeciną porastały ten korzeń. Liczyłem na to, że cały się nim pokryje.
no ale niestety z glonami to jest tak, że chcemy, żeby były gdzieś jakieś fajne glony. Ja na przykład bardzo lubię pędzelkowate glony na jakichś kamieniach albo korzeniach. No to niestety lipa. Glony się trudno hoduje. No jak widać, ten mech ładnie tutaj zaskoczył, zaczął rosnąć, są świeże te gałązki. Te takie zbrązowiałe to są gałązki, które zamarły na moment po zmianie warunków, ale jak widać coś tam zaczynają wypuszczać. No. Myślę, że zbiornik za pół roku, tak jak mówiłem, będzie wyglądał naprawdę fajnie. Jeżeli chodzi o kryptokorynę, to wypuściła 2 liście, poprzednie liście zrzuciła, to normalne, ale wypuściła 2 nowe listki, no i powoli sobie będzie pykać. To jest sadzonka kryptokoryny Albida Brown. No a Lila Eopsis, no póki co nie pokryło się glonami, coś tam jakieś widać, o, jakieś klonki, ale póki co nie pokryło się szczeciną glonów. Musi się ukorzenić i po prostu zacząć rosnąć. To dopiero początek. No ale ważne, że nie pokryło się szczeciną. Zazwyczaj jak się nie przyjmuje, to od razu porasta glonem. Tak więc tak wygląda zbiorniczek na chwilę obecną. O, przepraszam, odejście potrzebuję. O, tak wygląda zbiorniczek na chwilę obecną. Wielkich zmian nie ma. Powoli sobie pyka. To co tam pływa, to są Neoheterandra elegans, czyli nie drobniczka, tylko drobnotka nadobna. Niestety kolonia mi wymarła, zostały mi 2 samce, ale wkrótce Tomasa sobie załatwię 5 samic, więc spróbujemy od nowa. Coś z tymi rybami nie poszło mi tutaj, nie wiem czemu. No i krewetek jest pełno małych, ale teraz chyba je wypłoszyłem. Chodźmy sobie dalej. Kolejnym zbiornikiem jest ten tutaj. On został przebudowany. Wcześniej miałem plany, że będą tam krewetki, ale później miałem tutaj inne ryby na rybek. No i obecnie wysortowałem ze swoich gupików, tigerów, takie, które mają miecze. Nie postanowiłem przebudować ten zbiornik pod żyworodne, dodałem żwirek, zwiększyłem twardość wody. Ryby zostały wpuszczone wczoraj. Zbiornik w zasadzie jest założony przed 2 dniami, jeszcze bąbluje, gdzieś tam rzęsa zaczepiona jest. Otóż i baniaczek z bliższa. Na pierwszym planie moja sadzonka kryptokoryny Ventimioma. Wcześniej miałem ją w innym akwarium przy minimalnym oświetleniu. To jest roślina in vitro, także piękna, duża kępa z tego wyrosła. To jest kilkanaście albo kilkadziesiąt roślin tutaj. Za jakiś czas pewnie trzeba będzie to przesadzić gdzieś, ale póki co może w tej kostce sobie rosnąć. Wcześniej z tyłu miałem dużą kępę wątrobowca. Niestety nadmiar światła nie spodobał mu się. Jeszcze na tej resztce, która została, są jakieś glony. Resztę przeniosłem do pojemniczka. Za chwilę Wam pokażę, co z tym zrobię. Zbaniak był założony w kwietniu 2024. No, niestety zmieniłem warunki oświetleniowe, no, to spowodowało katastrofę. Tutaj kępa Piscidens Fontanellus. No, zaskoczył sobie. On tu zresztą dłużej rośnie, ale też mi chwyciły w oglony. Trzeba będzie go czyścić, ale żyje, jest zielony. Dołożyłem tutaj
tą kryptokorynę z tego względu, że no, przez tą dużą ilość światła musi być jakaś roślina, która będzie szybciej troszkę rosła niż pozostałe. Pochłaniać będzie nam no, te azot i fosfor. Generalnie chodzi mi o wszystkie jakieś składniki odpadowe po rybach. Jak widzicie, to moje głupiki Robin Tiger. Te nie mają takich dobrych pasków. Jeszcze w pierwotnym baniaku jest kilka sztuk z mieczem, jest jedna czy dwie ryby z dobrymi paskami. Natomiast zależy mi tutaj na zachowaniu tego genu miecza. Wszystkie ryby mają miecz. Szczególnie dobra jest ta tutaj ryba, jeżeli chodzi o ten miecz. Zobaczcie, jak u mieczyka po prostu. Brakuje mi tylko tych czerwonych pasków, ale zamierzam odsegregować z pierwotnej grupy najlepiej wyglądające ryby z paskami. Je będę w osobnej kostce hodował. No i skrzyżuję je z czasem z tymi tutaj. Ten narybek, który pływa, jest po to, żebym mógł sobie wysegregować z niego samiczki dziewicze. Stopniowo, jak będę widział pojawiające się samczyki, to będę je eliminował stąd. Dzięki temu zostaną tylko samice, które są dziewicze z tymi samcami. No a z pierwotnego baniaka no jeszcze zamierzam odłowić ze 4-5 samców. O, żeby miały te pionowe kreski, tak jak ten tutaj z boku ma, a niestety ma ich za mało. Niestety u tych z mieczem, większości z nich występują tylko te czerwone plamki przeplatane szarym ciałem, bez czarnego paska. No docelowo chciałbym kiedyś, za jakieś 2-3 lata, mieć ryby, które mają 5 czarnych pasków i ten właśnie piękny miecz. To ryby, którymi się bawię już od lat, wiecie o tym. Ale myślę, że zabawa jest warta tego, żeby się w nią bawić. Już teraz te ryby nie są złe. Szczególnie te bez miecza, dużo jest ich takich właśnie fajnie paskowanych. Natomiast no, chcę teraz tą formę wzbogacić o miecz. No i tutaj ma być grupa zarodowa, która będzie właśnie tylko z tym mieczem. Wiadomo, na pewno są w tych nawet dziewiczych samiczkach będą te geny samców bez miecza, no ale to stopniowo trzeba będzie wszystko eliminować. Teraz, kiedy zamierzam skupić się na żyworodnych, no będę miał trochę więcej wolnych kostek, żeby poświęcić je na rozwój tej formy. Do tej pory to było tak po prostu na zasadzie przy okazji sortowania bardziej. Co jakiś czas wyciągałem po prostu najlepsze ryby i dalej je namnażałem. De facto teraz podobnie zrobiłem, ale chcę już je tak jakoś mądrzej skrzyżować, żeby jednak te geny recesywne wzmocnić i otrzymać właśnie w przyszłości stabilną formę z czarnymi paskami i tym pięknym mieczem. Czadowe są z tym mieczy, naprawdę. Ale jak mówię, jest tu jedna taka szczególna ryba. Gdzie on jest? Tam z tyłu, a nie, tu jest, to jest on. Ten miecz jest najlepszy, największy. Zobaczcie go sobie, ale wszystkie pozostałe mają podobny, mniejszy lub większy. Jak mini mieczyk dosłownie. Ten tutaj. Super to wygląda. A że przynajmniej dla mnie. Oto tutaj kępa tego mojego wątrobowca nieszczęsnego, który pokrył mi się glonem, jak widać. Dość intensywnie tu jest zagloniałe. Oczywiście nie wyrzucę tego, bynajmniej. Da się go odratować, tylko zajmie to no, co najmniej rok. Zaraz pokażę Wam, na jakiej zasadzie go odratuję.
zamierzam wsadzić tego wątrobowca z kawałkiem jakiegoś fajnego korzenia. Po prostu rozkładam go razem z tymi glonami i tak jak tutaj mam takiego wątrobowca, który mi kiedyś tam zagloniał. Już powoli o teraz jest dobrze. Już powoli zaczyna odrastać. Glon niestety nie da rady rosnąć emersyjnie, więc obumrze. Ten wątrobowiec go przerośnie, a później po prostu go sobie strawi, jak glon obumrze. Ładnie zaczyna porastać tutaj powierzchnia takiego płaskiego kamyka. To jest agat, który po prostu wyciąłem, no ale mi się nie podobał, więc będzie idealnym podłożem dla takiego wątrobowca. On sobie do niego przyrośnie. No i z czasem można go będzie wsadzić pod wodę. No, czyli za jakiś rok, kiedy dobrze narośnie i będzie pewność, że glon, który tam był pod spodem, po prostu już jest martwy. No i to samo zamierzam zrobić z tą dużą kępą, tylko w większym pojemniku. Momento, muszę sobie zamknąć. Mam tu więcej takich pojemników. Hoduję sobie emersyjnie różne takie właśnie rzeczy. O, na przykład tu jest jakiś mech. Ablystegium serpens. Warto mieć takie pojemniki z sadzonkami mchów, bo można później sobie to przenieść do akwarium. Całkiem nieźle później to rośnie. A trzymać można właśnie w takim pojemniku po Ferrero. Kolejnym ze zbiorników jest ten tutaj z moimi linkami Nigrofasciata Migrorain. To, co chciałem Wam pokazać, to młode rybki, których pojawiło się troszeczkę. Jak widać, kryptokoryny zaskoczyły pięknie przy nowym oświetleniu. Ogromne rosną. W odróżnieniu od wątrobowca we wcześniejszym akwarium, którego musiałem usunąć. Dla niego tego światła było za dużo, tak jak wspominałem. No, całkiem fajny baniak z młodymi rybkami. Zobaczcie, to jest jakaś świeżo wylęgnięta limka, ale tutaj jest większa już, podrośnięta. No, z tych młodych jest tutaj z 10. Gdzieś tam na dole się kręcą. Musicie je zauważyć. No, naprawdę fajnie. O, raz, dwa, trzy, cztery. To już jest właśnie taka podrośnięta. Dość szybko się rozmnożyły te limki. Bardzo mnie to cieszy. O, tutaj coś fajnego małego widzę. No, jest ich coraz więcej, coraz więcej. Ciekawe, na jak długo starczy im tego akwarium. No, baniak póki co, no, myślę, że do roku mogę je tutaj trzymać. Kto wie, jak szybko będą się mnożyć. Jak wiecie, zacząłem od 2 grup hodowlanych. O, muszę tak trzymać. 2 grup hodowlanych, czyli 2 trio, 2 samice plus samiec. Od tych poprzednich limek różnią się no, takim lekko pomarańczowym zabarwieniem płetw i ciała. To forma z jeziora Migrorain. Świetne ryby, naprawdę, nie polują na swoje młode, jak widzicie. Polecam każdemu limki, to świetne ryby. No ale niestety, tak jak to wspomniałem w przypadku moich Tampico, no, narybek tych limek jest dość agresywny. No, po prostu wyjada innym rybom wcześniej karmę i one nie znają słowa stop. Po prostu, no, ile damy karmy, tyle zjedzą te młode.
No i w ten sposób eliminują takie słabsze gatunki. Z tego co widzę, dotyczy się to na pewno garbatek i tych moich limek Perugii. No ale tak jak miałem witatę, to podskubywały mi głupiki, z tego co zauważyłem. No i myślę, że też takie są z charakteru raczej do trzymania samemu lub z większymi rybami. Super forma, naprawdę polecam. No i przy nowym świetle kryptokoryny, naprawdę to jest kryptokoryna Venti Brown. No to światło robi dla nich naprawdę dużą różnicę w porównaniu do tego, jak rosły wcześniej. Kolejną miłą wiadomością, jaką chciałem Wam powiedzieć, jest rozmnożenie się moich gambuzji Sex radiata Candelaria. Tutaj mam narybek, jest 7 młodych sztuk. Póki co jest stop, zobaczymy co dalej, za chwilę Wam je pokażę. Otóż moje gambuzje Sex radiata Candelaria, dość takie skryte ryby mi się wydają. Nie wiem, czy ten zbiornik do końca mi tutaj odpowiada. 2 razy widziałem młode, raz udało mi się odłowić, a drugim razem widziałem rybkę, która miała jeszcze pęcherzyk żółtkowy, czyli wydaje mi się, że została poroniona. Gdzie jest samczyk? O, jest tutaj. Samczyk jest jak taki komar dla mnie. Na razie pozwoliłem zarosnąć zbiornikowi rzęsom, bo zauważyłem, że młode były, kiedy zbiornik był całkowicie zasłonięty rzęsą. To oczywiście nie podoba się kryptokorynom. Coś będę musiał tutaj zmienić. No, zobaczymy. Póki co mam te młode, więc jest szansa, że grupa się będzie rozwijać. Gdzie żeście się suwały? Tutaj. Jedyne co jest w stanie te ryby poruszyć, to są komary. Zaraz pokażę. No, teraz chwilkę trzeba poczekać. Chyba nie są głodne. Nie wiem. Tą pierwsze moje gambuzje. Ciężko mi stwierdzić, czy na pewno to akwarium jest odpowiednie. No ale najważniejsze to, że są jakieś młode pierwsze. Zobaczmy je sobie teraz. Otóż moje młode gambuzje dość szybko rosną, muszę przyznać. Ciekawi mnie, kiedy zaczną się tak różnić od siebie wielkością. Chodzi mi o to, kiedy będzie widać, co będzie samczykiem, ze względu na tą ogromną dysproporcję wielkości. Mam nadzieję, że będą tu jakieś samczyki. Będę je przenosił do innego zbiornika. Mam go już tam przygotowanego, o, tam gdzie ten żwirek. Myślę, że dzisiaj to zrobię. No tutaj mi się uwolni akwarium na jakiś kolejny narybek, mam nadzieję. Kolejny punkt programu to zbiornik, który będę budował. Póki co gromadzę ryby i rośliny. Na chwilę obecną wydaje mi się, że zgromadziłem obsadę ryb, ponieważ mam nowy gatunek, który tutaj jest. Phalictis o dziwnej nazwie, nie wiem jak to przeczytać.
Feri albo jakoś inaczej. Też z rzeki Candelaria, tak jak moje gambuzje, ponieważ w przyszłości planuję biotop rzeki Candelaria. No i mam możliwość w przyszłym miesiącu zdobyć kolejny gatunek żyworodny z tej rzeki. Na razie nie będę zdradzał jaki. I te 3 gatunki posłużą mi jako podstawę do przyszłego zbiornika biotopowego. Teraz pokażę Wam moje kandelarie nowe, dokładniej Phalichthys. Muszę to czytać sobie, bo na szybie mam napisane, nie mogę zapamiętać. Phalichthys albo Feri. Za chwilę Wam pokażę nazwę. Zapraszam. Tak to wygląda z bliższa. On jak zwykły zbiornik techniczny na razie. Mam nowego Echinodorusa, który to będzie. No. Echinodorus impai. Mam go tutaj od 4 dni, także jeszcze nie zdążył zacząć rosnąć. No, także 3 rośliny już mam. Zobaczę, może zostawię tutaj tą paproć pływającą, bo korzenie tworzą niezły gąszcz. Oczywiście to mówię o przyszłym zbiorniku, nie o tym, co jest teraz tutaj, bo oczywiście nie ma podłoża, dopiero będę wszystko zakładał. Zanim pokażę Wam te nowe Phalichthys, chciałbym powiedzieć, że udało się rozmnożyć te tutaj priapelle. O. Mam 5 młodych rybek. Zobaczymy, ile uda mi się odchować. No i czekam na kolejne priapelle młode. Mam nadzieję, że się pojawią. Dam teraz karmę. O, chociaż tutaj są. To są moje nowe ryby. Phalichthys Fairwery. Może sami sobie to przeczytajcie. Tak one się nazywają. Fairwet Fairy, nie wiem. Świetne rybki. Tak wygląda samiczka. To są młode ryby, one jeszcze urosną. Drugie tyle, ile mają. I tutaj samczyk z bardzo długim gonopodium. Spróbujemy wywabić je. One są płochliwsze, siedzą tutaj w tych gąszczach. O, tam głównie siedzą. Już w pobliżu. Ale damy karmę. Podałem trochę planktonu żywego. Czekajmy. O, zaczynają wypływać. A Phalichthys się wystraszyły. No to wygląda. Chociaż nie, są tam z tyłu. Muszę przyznać, że dość dobrze wygląda ta mata. Tym bardziej, że wymoczyła się już wcześniej przez rok i nie oddaje mi tutaj już nic do wody. No, przypomina taki przerośnięty korzeniami brzeg. Całkiem nieźle. W przyszłym zbiorniku zamierzam zostawić tą matę jako tło. Oczy, priapelle na pierwszym planie, a gdzie są Phalichthys? O, tutaj samczyk. I samiczka. Ciekawe, czy będą się tutaj rozmnażać, mam taką nadzieję. One pochodzą właśnie z rzeki Candelaria. Zamierzam je razem z tymi gambuzjami trzymać kiedyś w przyszłości. No zobaczymy. Mam nadzieję, że będą się rozmnażać, że nie trzeba będzie osobnego zbiornika dla nich. Z
tego co widzę, no to jakoś ryby sobie nie przeszkadzają tutaj szczególnie. Nie widziałem ataków ani tych priapelin na mieczyki, ani skubania tych falichtys. Bardzo mnie to cieszy. Te falichtys jak urosną, zyskają też takie czerwone akcenty, szczególnie samce. No ale na to trzeba będzie jeszcze chwilkę poczekać. Mam stado 4 samców i 6 samic. No i trzeba czekać, aż się rozmnożą. To samo dotyczy tych tutaj mieczyków. Aimo Jola. Za niedługo zamierzam wyciągnąć samicę do osobnego pojemnika. No i chciałbym, żeby się wykociła. Tu mam taki duży plastikowy pojemnik na prawie 100 litrów. To dla samic będzie w sam raz, żeby mogła urodzić młode. Także powoli zbieram rośliny. W zasadzie roślin prawie już mam, z roślin mam już prawie wszystko. Chciałbym Helanthum tenerum, wcześniej to był Echinodorus tenerum. No i chciałbym, żeby ten Helanthum po prostu zarosło całe dno i pomiędzy tym drobnym trawnikiem będą te duże żabienice. To oczywiście młode sadzonki, one urosną dużo większe. No i jeżeli chodzi o obsadę ryb, to myślę, że to już będzie chyba wszystko. Przynajmniej na pewno, co miałem powiedzieć, myślałem o tym, żeby jeszcze sobie sprawić Poecilla salvatoris, ale to się zastanowię. W zasadzie obsada już jest gotowa, więc chyba nie będę nic dokładał. Zobaczymy. Jak można zauważyć, młode priapelle mają już niebieskie oko. Świetnie to wygląda. O, kolejna przypłynęła. Tak jak wspomniałem, mam 5 ich. To ostatni punkt programu na dzisiaj. Chciałem Wam pokazać tutaj akwarium z moimi lorkami. Oczywiście to akwarium znacie. Zobaczcie, jaka jest biała woda. Dzisiaj jest już super. Od 3 tygodni z tym walczę. Nie wiem, co jest grane. Wydaje mi się, że już podłoże się zestarzało. Chociaż baniak nie jest taki stary, bo jest z marca 2004 roku, ale dość intensywnie karmię te ryby i pomimo tego, że są krewetki, no zrobił się taki zakwit dziwny, ale wczoraj wrzuciłem worek, który tutaj jest właśnie. W środku jest ceramis i węgiel aktywny. Ceramis, no, żeby zwiększyć ilość bakterii nitryfikacyjnych w zbiorniku, stanowi świetne podłoże, a węgiel aktywny, no widocznie czegoś jest za dużo w tej wodzie, no i powinien usunąć ten zakwit pierwotniaków, tak mi się wydaje. Wspominam o tym, bo czasem zdarza się, że możecie mieć taki zakwit i idealnym właśnie sposobem, jak już nic innego nie pomaga, bo oczywiście wymieniłem wkład w filtrze na nowy zeolik. Jest w tym kubełku. No ale zeolik nie pomógł sam sobie, trzeba było jednak
dołożyć taki woreczek, więc jeżeli będziecie mieć problem kiedyś z akwitem, najlepiej wsadzić woreczek z węglem aktywnym i z odrobiną ceramisu, tak mniej więcej 1/4, nawet 1/3. No i myślę, że po tygodniu powinno być już wszystko dobrze. Zobaczymy, co będzie za tydzień. Za tydzień zrobię upgrade tego zbiornika. Będziecie się mogli przekonać, czy ta kuracja pomogła. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam do następnych filmów i cześć.